Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie film o cieniowaniu malarskim, czyli cieniowaniu Pittorico w technice decoupage na przykładzie takiej formatki w kształcie konewki. Kilka osób taką konewkę ode mnie dostało i pewnie zastanawia się, do czego ją wykorzystać, a tutaj pokazuję na jej przykładzie właśnie cieniowanie Pittorico. Zaczynam od gruntowania tej formatki MDF za pomocą białego akrylowego podkładu i używam pędzelka do wtłoczenia tego podkładu w rowki i wałeczka. Nakładam 3 porządne warstwy, tak żeby uzyskać kryjący biały kolor, dlatego że będę malowała techniką farby, która będzie rozwodniona i przezroczysta. Zależy mi na tym, żeby właśnie tło było porządnie białe. Wybieram papier klasyczny, bo na nim bardzo łatwo pokazuje się cieniowania Pittorico, czyli kolorowe, malarskie. Za pomocą nożyka i podkładki wycinam. Mi jest wygodnie wycinać nożykiem, bo jest to dla mnie dużo szybsze niż nożyczkami. Prowadzę go tak jak jakby pióro kulkowe, natomiast jeżeli masz ostre, porządne nożyczki do decoupage, to też oczywiście wierzę, że jest komuś wygodniej. Przygotowane motywy po wycięciu sobie odkładam i przechodzę do malowania techniką rozwodnionej farby akrylowej. Do tego potrzebuję pędzla, który ma ścięty kształt. Farbę nakładam na początku tylko na czubek tego pędzla i ten pędzel wcześniej, zanim w ogóle dotknę tej farby i nałożę ją na czubek, jest nasączony wodą. To nie może być tak, że ta woda z niego jakoś tam strasznie spływa i malowanie w ten sposób wymaga pewnego ćwiczenia. Chodzi o to, żeby wyczuć ilość farby na pędzlu, ilość pigmentu i ilość wody, tak żeby to nie pływało tak jak bajoro i żeby ta farba właśnie rozprowadzała się w taki ciekawy, również malarski sposób. Jeżeli to stanowi dla Ciebie trudność, to oczywiście możesz po prostu to pomalować farbą jednolicie. Natomiast jeżeli uda się to położyć w ten sposób, to po wyschnięciu papierem ściernym zaczynam wszystko przecierać i ten biały podkład, który był pod spodem, zaczyna wychodzić i ta powierzchnia zaczyna się jakby w całości integrować, czyli jakieś drobne niedociągnięcia można tym papierem ściernym powycierać. Także ja osobiście uwielbiam tą technikę. Teraz przechodzę do namaczania papieru klasycznego. Ja go tylko tutaj nawilżyłam za pomocą spryskiwacza, można go włożyć do wody. I tak, zanim zacznę kleić klejem do decoupage, najpierw układam sobie cały wzór tak, jak finalnie już ma się znaleźć na moim tutaj, na mojej formatce. I po ułożeniu już tam, gdzie ma być, podważam odrobinkę część mojego motywu i zaczynam kleić. To mi pozwala przy takich kompozycjach, które są odrobinę trudniejsze, mają dużo delikatnych elementów, na to, żeby po ułożeniu kompozycji przykleić ją tam, gdzie miałam ją w planie, czyli bardzo ciężko jest położyć papier w całości na poklejony wcześniej tło i uzyskać podobną kompozycję, jak była wyjściowo. I teraz ważna rzecz, pokryj wszystko w całości klejem. Dzięki temu, jeżeli cieniowania nie wyjdą, będzie można je usunąć. No i farby. No widać, że jest ich tutaj sporo. Przy dobieraniu farb do cieniowania kieruję się oczywiście tym, co jest na motywie, czyli mam czerwony, zielony, żółty. Ten zielony mam taki w kolorze takiego z takim zgaszonym, do tego granatowy i taka głęboka czerwień, żeby uzyskać fiolet. Najważniejsze to dodać farbę białą, brązową do przybrudzania i medium opóźniające schnięcie. I teraz ja w kilku krokach pokażę, jak do tego podejść. Mam tutaj pędzelek bardzo cienki, nakładam bardzo małe ilości 2 kolorów, do tego dodaję na końcu biały i medium opóźniające schnięcie i za pomocą cienkiego pędzelka i gąbeczki zaczynam pracować. Pracuję bardzo małymi krokami, czy to jest dosłownie to są 2-3 kropeczki i tą gąbeczką natychmiast to rozprowadzam. Jeżeli się przyjrzysz, to ja tą gąbeczką tepuję, a nie robię takiego ruchu zamiatającego. To jest bardzo ważne, bo jeżeli zaczniesz potem pocierać, to będziesz mieć paski, a nie właśnie chmurkę wokół motywu.
I co jeszcze? Zawsze używam więcej niż jednego koloru i nie czyszczę pędzla w międzyczasie, czyli jeżeli przed chwilą cieniowałam tym właśnie fioletowo-czerwonym, przechodzę do żółtego, to ja jakby tego pędzla nie myję. Im więcej kolorów mi się przemiesza w tej mojej mieszance Pittorico, tym fajniej. Nie chodzi o to, żeby to finalnie było jakoś mega brudne, ale cień też nie jest krystalicznie czysty w kolorze, tak? Tylko on jest zawsze zgaszony. No i właśnie drobnymi krokami, żółty to jest w ogóle kolor, który dodaje blasku i dodaje światła, więc warto po prostu tym żółtym sobie pocieniować. Drobnymi krokami, drobnymi kropeczkami, krok po kroku zaczynam to cieniowanie. Ważne, żeby te kolory się między sobą żeby one między sobą przechodziły, żeby zieleń nigdy nie była zielenią trawiastą, a składała się również z żółtego i z brązowego, żeby fiolet składał się z granatu i czerwieni, a nie był po prostu gotowym, bardzo ostrym fioletowym kolorem. I dzięki temu te cieniowania będą wyglądały naturalnie. Czemu one tak naprawdę służą? Ta praca zaczyna nabierać głębi, zaczyna wyglądać, jakby była pracą ręcznie namalowaną, a nie po prostu zwykłą naklejką. I dzięki temu no, po prostu przyjmuje taki malarski, ciekawy charakter. Na koniec jeszcze tą moją pracę troszeczkę spatynuję. Mogłabym ją zostawić, ale czemu nie? To może być patyna, może to być wosk brązujący. Ja akurat tutaj używam wosku i sobie po prostu pocieram brzegi, tak żeby ten efekt głębi jeszcze troszeczkę był mocniejszy. Wystarczy, ponieważ ja wcześniej wszystko dokładnie pokryłam klejem, wystarczy, że ja to po prostu zrobię palcem w tych miejscach, w których chciałabym to zaznaczyć i żeby ten efekt przybrudzenia, pociemnienia był mocniejszy. Teraz ważna rzecz, zanim cieniowania zaczniesz lakierować, spryskaj wszystko porządnie najpierw sprayem. Bez tego sprayu te cieniowania Ci się po prostu pod pędzlem od lakieru rozpuszczą, rozciągną i zmyją. Czyli ja sobie daję taką konkretną warstwę lakieru w sprayu, czekam do wyschnięcia i dopiero teraz zaczynam lakierować. Ja tutaj mam taki żelowy, bardzo błyszczący lakier Pouring Glaze. To jest dosyć nowy produkt, jego wcześniej nie było. On mi też zdążył trochę zgęstnieć i nakładam przynajmniej 3 porządne warstwy tego lakieru bardzo miękkim pędzlem. Jeżeli miękki pędzel pozostawia dla Ciebie takie nieakceptowalne ślady, to warto go wymienić na płaską gąbeczkę i nakładać taką techniką rozciągania w powietrzu. Zobacz, tutaj właśnie pokażę tą technikę, że wykładam dużą ilość tego lakieru żelowego na środek, a następnie pędzelkiem gąbeczkowym rozciągam go praktycznie nie wcierając, tylko pracując tak powierzchniowo w kierunku brzegów. No i to lakierowanie powtarzam do momentu, kiedy uzyskam porządny, szklący efekt i nie będzie widać, że jest to przyklejony papier, tylko wszystko mi się wtopi. W międzyczasie oczywiście można przeszlifować papierem ściernym i wszystko, bardzo drobnym papierem ściernym i wszystko sobie wyrównać. Po co jest ta zawieszka? Można ją przykleić na jakąś wielką, fajną skrzynkę na jabłka albo warzywa. Można ją przykleić na drzwi, na bramę ogrodową. Generalnie zastosowań jest sporo. Ta formatka ma uroczy, przyjemny, letni kształt. Także ja się super bawiłam robiąc to kolorowe cieniowania. Dawno tego nie robiłam. Było mi miło wrócić. Zajrzyj na stronę sklepową, może znajdziesz tam coś dla Ciebie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!